Premiera Fenixa 8 to było wydarzenie. Wzbudziło duże zainteresowanie, bo oto flagowiec Garmina umocnił się na pozycji i wchłonął potencjalnego pretendenta do miana króla tej marki, czyli serię Epix. Oprócz nowych funkcji, przedmiotem dyskusji w mediach społecznościowych były ceny nowych wariantów 8. Że przesadzili, że nie warto, że lepiej kupić poprzedni model, bo stanieje i tak dalej. Później, kiedy nowe modele trafiły w ręce pierwszych użytkowników, dyskusje skręcały w kierunku niedopracowanego interfejsu, błędów w oprogramowaniu, nieoczekiwanych restartów. Kolejne aktualizacje powoli eliminują niedoskonałości wieku niemowlęcego nowego modelu i uznaliśmy, że to dobry moment, żeby spojrzeć na nowe Fenixy chłodnym okiem. Co oferują, jak się sprawują i czy są warte swojej ceny i swojej legendy. Witajcie na kanale Sportowe Testy. Zegarek do testów otrzymaliśmy od Sportivo.pl, autoryzowanego partnera i oficjalnego dystrybutora marki Garmin w Polsce. Mamy dla Was specjalny rabat od Sportivo. Szczegóły znajdziecie w komentarzu pod filmem. Nie będziemy tutaj omawiać różnic pomiędzy wariantami 8, które są dostępne na rynku. Zrobiliśmy to już na filmie, który opublikowaliśmy chwilę po premierze, więc chętnych odsyłamy tam. Ale zerknijcie jeszcze na stylistykę 8 w zestawieniu z jej poprzednikami. Patrząc na kilka generacji Fenixów, widać, że seria ta łagodnieje i szlachetnieje. Z zegarków topornych i masywnych zmieniają się w zegarki dalej masywne, ale już bardziej eleganckie. 2 czy 3 sprawia wrażenie zegarka nie do zniszczenia, który możemy gwoździe wbijać, a już przy kolejnych modelach takiej pewności nie ma. Dla nas obie stylistyki są super i mają swoje zalety. Dajcie znać w komentarzach, która odsłona według Was była najładniejsza. W tym filmie skupimy się na analizie jednego wariantu 8, który przez ostatnie kilka tygodni katowaliśmy na wszystkie strony. Chodzi o model 51 mm w wersji Solar z ekranem MIP. Zobaczcie, jak się sprawuje w różnych sportach i co potrafi. 8 ma kilka nowości, które mogą kusić. Zobaczmy jednak, na ile są one praktyczne i przydatne w codziennym użytkowaniu. Pierwsza to poszerzenie funkcjonalności zegarka poprzez dodanie opcji nurkowych. To chyba najbardziej znacząca zmiana. Wiąże się z nią przeprojektowanie przycisków, które w obsłudze działają teraz nieco inaczej. Jakbym miał ocenić, to jest minimalnie mniej wygodnie niż w poprzednikach czy Enduro 3. Trzeba przyciskać nieco mocniej, ale nie jest to duży mankament, raczej kwestia przyzwyczajenia. Za to konstrukcja nowych przycisków jest na pewno bardziej trwała, bo nie zawiera elementów mechanicznych. Same możliwości nurkowe to super funkcjonalność dla kogoś, kto planuje z nich korzystać. Warto tutaj dodać, że Garmin ma w swojej ofercie komputery nurkowe już od kilku lat. Seria Descent jest jednak w innej półce cenowej. Tutaj mamy nieco mniej zaawansowanych opcji, ale też nie jest ich mało. Mamy dostępne nurkowanie z akwalungiem i freediving. Zegarek jest przystosowany do nurkowania do głębokości 40 metrów, a seria Descent do 200. Podczas nurkowania zegarek informuje nas o głębokości, konieczności wykonywania przystanków bezpieczeństwa, czasie zanurzenia, temperaturze wody i pokazuje kompas. Korzystając z GPS rejestruje punkty wejścia i wyjścia. Obsługuje zarówno powietrze, jak i nitrox. Możemy go też sparować z aplikacją Garmin Dive, gdzie możemy prowadzić rejestr nurkowy. Czego nie możemy, a mamy w Descentach? Dostępu do bezprzewodowego pomiaru ciśnienia w butlach. Fenix nie obsługuje też technologii Subwave, umożliwiającej komunikowanie się z innymi nurkami pod wodą, czy nie ma zaawansowanych trybów nurkowania technicznego. A jak to działa w praktyce? Dziękujemy szkole nurkowania Go Diving za umożliwienie przeprowadzenia testu. Po dodaniu profili nurkowych do aktywności, kiedy zejdziemy pod wodę poniżej 1,6 metra, tryb uruchomi się automatycznie. Stronę z danymi możemy zmieniać normalnie przyciskami. Otrzymujemy powiadomienia o zbyt szybkim wynurzaniu, konieczności robienia przystanków bezpieczeństwa czy wskaźnika NDL. Po zakończeniu nurkowania aktywność możemy zatrzymać manualnie lub zatrzyma się automatycznie po 5 minutach na powierzchni. Nurkowanie zapisuje się w aplikacji Connect oraz Dive, gdzie mamy nieco więcej danych w logbooku. Plusem jest też to, że w 8 nie musimy płacić za dodatkowe subskrypcje, żeby w pełni korzystać z funkcji nurkowych, jak jest to na przykład przy Apple Watchu. Podsumowując, Fenix 8 jest komputerem nurkowym. Pytanie dla kogo? Wydaje mi się, że raczej dla osób, które nurkują od czasu do czasu. Jego funkcjonalność w pełni spełni oczekiwania i potrzeby nurków rekreacyjnych. Raczej nie przekona tych profesjonalnych, bo oni potrzebują czegoś bardziej specjalistycznego. Ale cała pozostała rzesza entuzjastów podwodnego świata, którzy zaglądają do niego kilka razy w roku, powinna być zadowolona. Kolejna nowość w 8 jest raczej ze świata smartwatchy niż sportu. To dodanie głośnika i mikrofonu. W związku z tym Fenix zyskał nowe funkcjonalności, takie jak możliwość odbierania połączeń i rozmawiania przez zegarek.
Wymaga to jednak pośredniczenia telefonu. Możemy też przez zegarek łączyć się z asystentami głosowymi typu Siri. Ale ciekawsze są funkcje, które nie wymagają telefonu, czyli asystent głosowy Garmina czy rejestrator notatek głosowych. Jak to działa i do czego może się przydać? Asystent głosowy Garmina umożliwia wykonanie niektórych zadań w zegarku za pomocą głosu. Aktywuje się go poprzez przytrzymanie prawego górnego przycisku. Dostępne polecenia głosowe dotyczą 5 grup funkcjonalnych zegarka. W każdej z tych grup mamy dostępne komendy, które nie muszą być wypowiadane idealnie z ich brzmieniem. Czy to może być przydatne? Dla mnie przydatne jest to do zmiany ustawień, które są głęboko w menu i ich zmiana wymagałaby klikania. Podam 2 przykłady. Zmiana jasności wyświetlacza. Żeby to zrobić przyciskami, dojście w menu do tej funkcji wymaga 9 kliknięć. Poprzez asystenta wystarczy wcisnąć jeden przycisk i powiedzieć komendę. I już gotowe. Zobaczcie, jak to wygląda w szybkości działania. Set brightness to 50. W Fenixie takie rzeczy możemy sobie ustawić pod skrótami klawiszowymi, ale asystent głosowy poszerza nam wachlarz tych skrótów i sprawia, że możemy szybciej obsługiwać zegarek. Podobnie jest na przykład z ustawieniem timera czy uruchomieniem aktywności. Jakie minusy? Konieczność uaktywnienia asystenta przyciskiem i brak języka polskiego. I chyba tyle, reszta na plus. Możliwość robienia notatek głosowych też jest fajną funkcjonalnością, jeśli ktoś ma w zwyczaju nagrywanie swoich myśli, czy na przykład listy zakupów. Nagrane notatki nie są na razie dostępne w Connect, więc dostęp do nich jest utrudniony. Próba głośności notatki głosowej w Garmin Fenix 8. Możemy je co prawda otworzyć w zegarku, ale są bardzo ciche. Więc jeszcze wymagają dopracowania. Gdyby rozwijało się to w kierunku możliwości transkrypcji takiej notatki i pobrania jej w formie pisanej, to byłoby fajne. To jeszcze test głośnika. Działa całkiem dobrze. Możemy bez słuchawek włączyć sobie powiadomienia podczas treningu. Włączenie 12, 13 minut, 50 sekund. Co do rozmów, zobaczcie, jaka jest jakość rozmowy w pomieszczeniu spokojnym i głośnym. No ja Ciebie słyszę, wiesz, tak, no przyzwoicie, ale nie tak, że jesteś blisko. No ja mam takie wrażenie, że jesteś trochę oddalony, ale słychać co mówisz. Ja Ciebie słyszę bardzo dobrze w cichym pomieszczeniu, także jest tutaj głośność ok. Teraz to bardzo słabo Ciebie słyszę, tak jakby wszystko zostało wytłumione, wyciszone, jakby ogólnie przyciszone. No dużo słabiej Ciebie słyszę. Aha, okej, bo ja Ciebie całkiem dobrze słyszę, aczkolwiek no jak szum jest większy, no to muszę trochę się bardziej nachylić, ale generalnie no nie ma tragedii. Na pewno da się porozmawiać. Raczej jednak takie rozmowy mogą być użyteczne przy krótkiej komunikacji do awaryjnego użycia, ale chyba nikt nie będzie prowadził długich rozmów w taki sposób. Pytanie, czy Fenix powinien być bardziej smart? Czy takie jest oczekiwanie jego użytkowników? Dla nas, gdyby tych funkcji nie było, nie płakalibyśmy zbyt mocno. Z niektórych pewnie od czasu do czasu będę korzystał, ale na pewno nie są to dla mnie nowości, które byłyby tymi, dla których warto zmienić Fenixa 7 na 8. Wraz z premierą Fenixa 8 i Enduro 3 Garmin zmienił dosyć wyraźnie interfejs menu. To pierwsza od kilku lat tak duża zmiana. Na początku może powodować pewne zagubienie, ale po kilku dniach można się przyzwyczaić. A sporo zmian jest na plus. Ekran rozpoczynania aktywności ma dużo więcej opcji szybko dostępnych. Trochę przypomina nam ten Sunto, co jest akurat dobrym zapożyczeniem. Fajne jest też to, że możemy teraz zmienić rozmiar tekstu na więcej niż 2 poziomach, jak było dotychczas. Przy zmianie tarcz mamy też bardziej czytelne opisane poszczególne kroki. A w aktywności natomiast mamy oprócz możliwości zmiany ekranów danych dostęp do 2 menu bocznych, gdzie możemy na przykład łatwo zmienić sport lub sterować muzyką. Mamy też automatyczną blokadę, którą możemy szybko wyłączyć na ekranie danych, kiedy potrzebujemy skorzystać z dotyku. Kiedy jest włączona, nic nam się nie przełączy samo. Przy wilgotnym ubraniu wcześniej w modelu 7X zdarzało mi się, że dotyk bez mojej wiedzy zmieniał pola danych. To rozwiązanie temu zapobiega. Kolejne udogodnienie to skrót z menu ostatnich czynności, jakie w zegarku robiliśmy. Dobry pomysł, bo możemy szybko wrócić do miejsc, w których najczęściej bywamy. Na początku trzeba pamiętać, że taka funkcja jest, ale jak już wejdzie w nawyk, jest przydatna. Dużo ułatwień i nowych rozwiązań, do których trzeba się chwilę przyzwyczaić. Te zmiany plus możliwość wejścia w niektóre opcje poleceniami głosowymi powodują, że łatwiej obsługuje się zegarek z tak rozbudowanym menu i taką potężną liczbą funkcji i opcji do wyboru. Jeszcze warto wspomnieć o jednej zmianie w wersji MIP Fenixa 8. To nowa soczewka solarna. Jest ona teraz tylko w formie pierścienia otaczającego ekran, a nie jak w 7 również na całej powierzchni ekranu.
Producent twierdzi, że wpływa to pozytywnie na czytelność ekranu, ale szczerze powiedziawszy nie zauważyliśmy różnicy. Zobaczcie na kilka zdjęć pod różnymi kątami w porównaniu do Fenixa 7X. Wizualnie natomiast pierścień jest mniej widoczny, nie ma odcienia czerwonego jak było w poprzedniku. No ale kwestia wizualna nie jest tutaj najważniejsza, bo zmiana soczewki ma wpływać na wydajność ładowania. Sprawdziliśmy to i faktycznie widać różnicę. Ładowanie solarne nie tylko podtrzymuje poziom baterii i sprawia, że nie spada tak szybko, ale również go doładowuje. W końcu. Testowaliśmy go w październikowym słońcu. Przez kilka godzin był wystawiony na jego działanie. Bateria doładowała się 1% na godzinę. To już coś, bo jeśli w słoneczne dni dużo przebywamy na słońcu, to spokojnie doładowanie solarne może nam istotnie wydłużyć czas pracy baterii, co spowoduje, że jeszcze rzadziej będziemy sięgali po ładowarkę. Dla nas to jedna z ważniejszych zmian w Fenixie. Będąc przy ładowaniu, warto wspomnieć o wytrzymałości baterii. Warianty solarne z ekranem MIP mają najbardziej wytrzymałą baterię ze wszystkich nowych Fenixów. My testowaliśmy wersję największą, 51 mm i dobowe zużycie oscylowało wokół 3%. W ciągu nocy przy monitorowaniu tętna, ale bez włączonego pulsoksymetru, schodzi 1% lub w ogóle. Natomiast godzinny bieg z najwyższą dokładnością GPS to około 2-3% zużycia baterii. Podczas jazdy na rowerze trwającej 3,5 godziny, ale rozciągniętej na 6 godzin, z włączoną funkcją autopauza, ubyło 7% baterii. Co tu dużo mówić, Fenix 8 w wersji Solar MIP to jeden z najdłużej działających na jednym ładowaniu modeli na rynku. To przewaga ekranów MIP nad AMOLEDami. Dodatkowo bardziej wydajny Solar jeszcze tę przewagę wzmocnił. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda ślad GPS w Fenixie 8. Multi-GNS i podwójna częstotliwość już w poprzednich generacjach była bardzo dokładna. Tutaj również na trasie o zróżnicowanej trudności było bardzo dobrze. Na początku w niskiej zabudowie jednorodzinnej rysowany ślad jest blisko rzeczywistego, zakręty nie są ścinane. Dalej pod wiaduktem naprawdę niewielkie zawirowanie. Z kolei wśród wysokiej i gęstej zabudowy ślad idzie bardzo ładnie. Podobnie w lesie, gdzie tylko w jednym momencie odszedł na chwilę o 4 metry od faktycznego. Wzdłuż wiaduktu i rzeki dalej bardzo blisko śladu rzeczywistego. Przebiegnięcie pod wiaduktem spowodowało chwilowy tylko rozjazd, żeby szybko wrócić do śladu faktycznego. GPS w Fenixie 8 jest bardzo dokładny, szybko reaguje na zmiany tempa, zmierzony dystans jest prawidłowy. W zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Zobaczcie jeszcze, jak wygląda przy pływaniu w wodach otwartych. Generalnie odwzorowanie śladu rzeczywistego jest w miarę prawidłowe, ale szczególnie na początku występują pewne zawirowania, które finalnie nie wpłynęły jednak na zmierzony dystans. Nawigacja w zegarkach Garmin jest najbardziej zaawansowana porównując do zegarków innych marek. Mamy tutaj najwięcej opcji wytyczania tras, od powrotu do miejsca startu, przez kursy stworzone samodzielnie, czy kursy trasy powrotnej lub nawigowanie do punktów w okolicy. Naprawdę możliwości jest dużo. Teraz, dodatkowo wyznaczając kurs trasy powrotnej, kiedy z niej zboczymy, zostanie ona przeliczona na nowo i zmodyfikowana z uwzględnieniem np. dystansu, jaki sobie wyznaczyliśmy. Brzmi fajnie i działa też całkiem nieźle, ale nie do każdej aktywności się nadaje. Testowaliśmy to w bieganiu i tutaj jest problem z szybkością działania przeliczania takiej trasy, bo kiedy pobiegliśmy inną drogą i zegarek nas o tym poinformował, to zanim przeliczył trasę na nowo, my już znajdowaliśmy się w innym miejscu, więc była ona już nieadekwatna. W takiej sytuacji wypadałoby się zatrzymać, poczekać na nową propozycję trasy i nią pobiec. Wyobrażaliśmy sobie to trochę inaczej. Skręć w prawo. Za 193 metry. Skręć w prawo. Niemniej jednak jest to ciekawa propozycja, która będzie miała pewnie więcej sensu podczas górskich wędrówek po szlakach, kiedy prędkości poruszania są mniejsze. Niezmiennie w Fenixie podobają nam się możliwości wytyczania tras w nieznanym terenie w oparciu o trasy uczęszczane przez lokalnych sportowców. To pozwala odkryć piękne trasy, na które inaczej nie trafilibyśmy. Pojechać rowerem w nieznany teren, czy zobaczyć miasto z perspektywy mieszkańców. Inna sprawa to wygoda korzystania z map w zegarku w ogóle. Ekran takiej wielkości nie pozwala komfortowo je czytać podczas jazdy rowerem czy nawet biegu. Trzeba czasami przystanąć i ją powiększyć, ale tak czy inaczej ich funkcjonalność jest bardzo dobra. No i pora na pomiar tętna. Standardowo 2 testerów, biegi spokojne i interwałowe. Zobaczcie, jaką dokładność prezentuje Fenix 8. 8 ma taki sam czujnik jak Epix Pro czy Venu 3, które już testowaliśmy.
Zobaczcie, jak jej poszło. Na początek biegi spokojne. U pierwszego testera zapis całkiem dobrze odwzorowuje pomiary z pasa. W zasadzie tylko na początku widać jeden błąd, a poza tym oba wykresy tętna idą blisko siebie. Pokazuje to też parametr dokładności do 2 uderzeń, który wynosi 85% dla tego biegu. W drugim biegu spokojnym jest jeszcze lepiej. Obie linie pomiarów nakładają się na siebie. Nie ma się do czego przyczepić. Dokładność do 2 uderzeń wynosi aż 95%. Pora na interwały. U pierwszego testera widać przesunięcie niemal na każdym interwale, ale generalnie nie jest źle. Górne i dolne pułapy przyzwoicie zaznaczone. Wynik dokładności do 2 uderzeń, głównie przez przesunięcie, jest na poziomie 52%. Interwał drugiego testera wygląda nieco lepiej. Lekkie przesunięcie też jest widoczne, jednak górne i dolne pułapy zaznaczone prawidłowo. Wskaźnik dokładności do 2 uderzeń na poziomie 83%. Nasz wskaźnik całościowy dla Fenixa 8 wyniósł 8,2, czyli podobnie jak w Epixie 2 Pro, a nieco gorzej niż w Venu 3. Nie jest to więc dokładność obserwowana w Apple Watch 10 czy chociażby mniejszych zegarkach takich jak Polar Vantage V3 czy Venu 3. Jest przyzwoicie, ale są lepsi. Zobaczcie jeszcze, jak wygląda zapis tętna podczas pływania. Jest całkiem nieźle. Po początkowych różnicach sięgających 20 uderzeń zapisy zbliżają się do tego notowanego na skroni przez czujnik Polar Verity Sense. W drugim treningu widzimy podobną tendencję. Zbliżamy się do końca, ale cały czas to nie wszystko, czym jest Fenix 8. Nie sposób omówić pełnego spektrum jego możliwości. Nie wspomnieliśmy o płatnościach, funkcjach Garmin Share, technologii Pace Pro czy funkcji Climb Pro. Jeśli coś szczególnie Was interesuje, a o tym nie powiedzieliśmy, dajcie znać, będziemy uzupełniali. Jaki zatem jest nowy Fenix 8? Bez wątpienia zasługuje na miano flagowca. Poszerzenie jego funkcjonalności o możliwości nurkowe robi z niego jeszcze bardziej wszechstronny sprzęt. W zasadzie trudno znaleźć aktywność, do której nie można by użyć Fenixa 8. On zawiera w sobie po trochę z każdej linii sprzętowej Garmina, począwszy od zegarków biegowych, outdoorowych, poprzez taktyczne, komputery rowerowe i nurkowe, na golfowych kończąc. Możemy mieć tylko Fenixa i być w stanie monitorować najróżniejsze aktywności. I taki powinien być flagowiec. Garmin nowymi funkcjami smartwatchowymi spełnia oczekiwania grupy osób, które na nie czekają. Zastanawia jednak w dalszym ciągu brak obsługi LTE. Wygląda na to, że AMOLED powoli wypiera ekrany MIP. W tej odsłonie się uchowały, ale pytanie, jak długo jeszcze. Zapowiadane ekrany w technologii microLED mogą na dobre odesłać MIPy do lamusa. Oby nie. Problemy z niestabilnością oprogramowania, jakie pojawiały się u pierwszych użytkowników, nie powinny mieć miejsca w sprzęcie takiej klasy i za taką cenę. Liczba funkcji rośnie i rośnie cena. Aż strach pomyśleć, co będzie dalej.